Cyberpunk 2077 nie był tym, czym się spodziewaliśmy na premiery, ale CD Projekt Red wziął się do roboty i w kolejnych latach gra nie tylko wyładniała i dostała dostęp do najnowszych technologii, ale też tytuł porządnie połatano i dziś muszę przyznać, że gra się w to świetnie. W tym filmie zabiorę was poza to, co pozwalają obejrzeć twórcy, z jakich technik korzystali, co się dzieje poza widokiem kamery. Jednak czujcie się ostrzeżeni, gdy poznamy to, jak pewne elementy zostały zrobione, gra straci sporo ze swojej magii. Ponownie ostrzegam przed spoilerami, bo w tym materiale będzie ich sporo. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to poza kulisami gry Cyberpunk 2077. Zapraszam. Zacznijmy od samego początku. Swój materiał oparłem na rozegranym całym prologu od samego początku do wypadku na autostradzie. Jest to kawałek i pozwala spojrzeć na wiele pomysłów, jakie Redzi mieli, oraz zrozumieć, jak gra działa od środka. Jeśli będzie ciśnienie, postaram się nagrać kolejny materiał z dalszej części rozgrywki. Cyberpunka rozpoczynamy w barze, gdzie Vi przygląda się w lustrze i tutaj ciekawostka. Podczas rozgrywki nasz bohater nie ma głowy i nigdy nie będzie miał. Jednak w trybie foto głowa jest generowana, abyśmy nie zrobili głupiego zdjęcia. Jednak poza tym momentem Vi będzie zawsze jeźdźcem bez głowy. Po części pozwala to zrozumieć, czemu na odbiciach w trybie ray tracingu nasz bohater jest w zasadzie ciągle niewidzialny, pomimo że pozostałe postacie są. Kolejną ciekawostką jest to, że gra streamuje dogrywanie się kolejnych elementów gry. Oznacza to, że bar nie jest zamkniętą lokacją. Można wyjrzeć na zewnątrz, a tam jest całe Night City, choć w zasadzie całkowicie wymarłe. Brak samochodów, ludzi, ale sam model miasta oczywiście tam jest. Ma to sens, bo po co generować tłumy ludzi, których i tak nie widać. Podoba mi się też przywiązanie Redów do detalu. Gdy idziemy pogadać z Kirkiem, siedzący obok grubas kładzie na stole swój pistolet. Jeśli przyjrzymy mu się naprawdę z bardzo bliska, widać, ile pracy włożono w ten jeden, dość ważny element. Naprawdę wysokiej jakości robota. Gdy jesteśmy na pierwszej robocie, gdzie zwijamy samochód, ten moment, kiedy pierwszy raz poznajemy Jackiego. Miałem tutaj zawsze jeden zgrzyt. Jeśli przyjrzymy się garażowi, ma on tylko jeden wjazd, ale samochody policyjne wyjeżdżają zza ściany. Czy faktycznie? Tak, tylko po prostu pojawiają się znikąd. Jest w tym sens, bo podczas gry i tak tego nie widać. Sama animacja Jackiego, gdy jest powalany na ziemię przez policjantkę, też nie jest jednym płynnym ruchem i również ma to sens, bo podczas widoku z kamery tego nie widzimy. Natomiast śmieszna sytuacja jest z Kaoru, właścicielem samochodu, który pojawia się w towarzystwie dwóch goryli. W momencie, kiedy odchodzi i nie mamy już możliwości zobaczenia, co robi, ten zaczyna tańczyć, a dwaj ochroniarze, jak gdyby nigdy nic, przenikają przez niego jak i drzwi windy. Cała animka, gdy z Jackiem ruszamy na miasto, jest prerenderowana. Ma to sens, bo wrzuca nas w różne części miasta, co w sytuacji, gdyby było generowane to przez silnik, spowodowałoby dogrywanie tekstur, jak i samych lokacji. Na kolejnej robocie, gdy z Jackiem idziemy odzyskać dziewczynę, jadąc windą, faktycznie winda porusza się do góry. To ciekawy zamysł, bo w sumie i tak tego nie widać, więc wystarczyłoby dograć po prostu kolejną lokację, jak stoją w windzie, ale nie, poruszamy się w górę. Sama meta porywaczy też jest opustoszała do momentu, aż nie wejdziemy przez drzwi. Nie ma nawet samej panny w wannie z lodem. Nic nie było wrzucane do pamięci do momentu, aż nie było potrzebne. W momencie, gdy otworzymy drzwi, wszystkie ciała pojawiają się w odpowiednich miejscach. Śmiesznie wygląda Vi z perspektywy trzeciej osoby, ponieważ jego głowa, czy też kamera, znajduje się zawsze na tej samej wysokości, ale to jest wymóg widoku FPP. Gdy odnajdujemy poszukiwaną dziewczynę, choć gra nam też za bardzo tego nie pokaże, to jest ona zbudowana anatomicznie, więc nie tylko cycki, ale i części niesforne są na swoim miejscu. Gdy Vi podnosi dziewczynę, dzieją się już dziwne rzeczy. Również gdy przenosimy ją na balkon, gra z zewnątrz wygląda dziwacznie, co i tak nie ma znaczenia, bo z perspektywy pierwszej osoby jest ok. Pojazd Trauma Team, który przybywa, jest pusty w środku, a ekipa zespołu Trauma pojawia się znikąd w drzwiach. Pod koniec misji Jackie prosi Vi o pożyczenie samochodu na randkę z Misty. Obiecuje dbać o niego. Jesteście ciekawi, czy Jackie dotrzyma słowa? Zobaczmy. Tak średnio bym powiedział.
Spore wrażenie robi cykl dnia i nocy, ładnie to wygląda, ale aby to docenić, trzeba by było zrobić timelapsa. Tutaj możemy przewijać czas w przód i w tył i muszę przyznać, że wygląda to naprawdę świetnie. Wizyta u Reaper Doka to kolejna ciekawa sprawa, choć wygląda dobrze z perspektywy pierwszej osoby, gdy popatrzymy z zewnątrz, widać, że Redzi niekoniecznie przejmowali się anatomiczną poprawnością ruchów. Co ciekawe, podczas wymiany gałek ocznych na krótką chwilę Vi odzyskuje głowę, aby ta za chwilę ponownie znikła. Mroczków i takich tam. Gdy spotykamy się z agentką Militechu, Vi zostaje znokautowany przez jednego z goryli. Tutaj fajnie widać, jak Redzi ustawiali wszystkie modele do danego fragmentu animacji, tworząc cięcie w momencie, kiedy ekran się na ułamek sekundy zaciemnia. Zwróćcie uwagę, że pojawia się też nasz samochód, którym potem będzie można z tego miejsca odjechać. Ponownie skupiłem się też tutaj na broni trzymanej przez jednego z agentów. Kolejny raz mistrzowska robota. Gdy przybywamy do siedziby Maelstormu, pomimo że drzwi do kanciapy Royce'a są zamknięte, on już tam siedzi, lekko wtapia się w fotel, ale to ponownie nie ma znaczenia. Niemniej, model jest już tam dostępny. W momencie, gdy jesteśmy w klubie, tuż przed spotkaniem z Dexem, znalazłem kilka ciekawych rzeczy. Pierwsza to fotki umiejscowione na ladzie, możliwe, że to część twórców, ale nie dam sobie tutaj ręki uciąć. Jedna z dziewczyn przy barze coś zaciekle klika na telefonie czy tam deku. Co ciekawe, faktycznie to urządzenie ma ekran i można odczytać, co się na nim znajduje. Co jak co, ale naprawdę widać tutaj przywiązanie do szczegółów. W pokoju dźwiękoszczelnym kolejny raz mamy przykład świetnego użycia ray tracingu w odbiciach, ale ponownie Vi jest totalnie niewidzialny. Natomiast cieszy fakt, że wszystkie elementy szklane mają zachowane odbicia, na przykład szkiełko na zegarku Dexa czy jego okulary. Co prawda parametr odbić był pewnie ustawiony globalnie dla całego materiału szkła w całej grze, ale i tak to fajny detal. Jeśli jesteście ciekawi, gdzie Dex Deshawn idzie po wyjściu z pomieszczenia, to pruje jak czołg przez ściany, a gdy dojdzie do swojego ulubionego miejsca pomiędzy ścianami, to sobie znika. Z kolei T-Bag ma trochę więcej gracji, przenika przez pierwsze drzwi i zaraz za nimi również znika. W Kopeki Plaza, gdy szukamy biochipu, w pewnym momencie za oknem przelatują pojazdy. Są one oczywiście puste, ale w jednym z nich na środku stoi sobie roślinka. Fajnie wygląda cała scena zabójstwa Arasaki z innej perspektywy. Warto zatrzymać się na samej postaci Soburo, bo ponownie posiada ona masę detali, na przykład włosy w uszach i w nosie. Gdy podczas ucieczki Jackie i Vi spadają, wygląda to ponownie dość dziwacznie. Po części pewnie z tego powodu, że nie zastosowano silnika fizycznego, ale wszystko animowano z palca, przez co całość wygląda dość śmiesznie. Gdy wracamy z Jackiem z połowicznie udanej misji odzyskania biochipu, w pewnym momencie następuje zaciemnienie obrazu na zewnątrz, abyśmy mogli skupić się na aktualnych wydarzeniach i Jackiem, a nie na zewnętrznym otoczeniu. Zrealizowano to tak, że samochód umieszczono w sferycznym, półprzezroczystym, ciemnym obiekcie. Proste i pomysłowe rozwiązanie. W noże Dexa, ponownie przeglądając się w lustrze, Vi posiada głowę, choć model oczywiście jest ponownie bez głowy. Akcja przenosi nas na Johnnego Silverhanda. Moment, kiedy gra w klubie, robi wrażenie, bo postaci na widowni jest sporo, ale dopiero bliższe przyjrzenie się im pokazuje, że te z przodu są modelami z pełną gamą detali, natomiast te dalsze ukryte w cieniu to już modele wyglądające dość komicznie. Gdy Silverhand zostaje pojmany, przez okno możemy obserwować wybuch nuklearny, który spowodował. Nie jest to wbrew pozorom model 3D, ale projekcja wcześniej przygotowanego materiału. Jednak dzięki sprytnej sztuczce zdążył
dorzuceniem przedwyświetlany film delikatnego dymu, całość sprawia wrażenie, jakby faktycznie wybuch następował w oddali. Moment, gdy Vi wygrzebuje się ze śmieci, to też ciekawy przykład niewykonywania pracy, gdzie jej nie potrzeba. Samo czołganie z widoku pierwszej osoby wygląda ok, ale gdy zerkniemy na to z dali, widać, że skupiono się tylko na ważnym elemencie, czyli ramionach. Widowiskowa ucieczka przed zabójcami z Takemurą to również przykład animki, która ma wyglądać dobrze z widoku FPP. Cała reszta, to co się dzieje poza zasięgiem naszego widzenia, to już wolna amerykanka. W pewnym momencie Vi strzela do tyłu. Zrealizowano to w dość śmieszny sposób. Nogi Vi nadal siedzą normalnie, natomiast tułów skręcono o 180 stopni. Wygląda to po prostu przekomicznie. Gdy Vi trafia w końcu do mieszkania i odwiedza go Misty, w pewnym momencie objawia się Silverhand, który go nokautuje. Ten upada na podłogę i zaczyna czołgać się do pastylek. Co ciekawe, tutaj animacja czołgania jest pełna, łącznie z nogami. Na koniec zostawię wam śmieszną ciekawostkę, którą odkryłem dość późno. Gdy wyciągniemy broń, Vi wygląda naturalnie. Z perspektywy oczywiście pierwszej osoby. Wszystko jest ok, widzimy ręce, możemy celować, ale jak postać wygląda z zewnątrz? Otóż tak. Nie lepiej to wygląda, gdy zmienimy broń na strzelbę czy karabin. Jednak to wszystko to detale, bo podczas gry nigdy czegoś takiego nie doświadczymy. Ale co się dzieje, gdy odpalimy tryb foto? Model Vi jest podmieniany na taki z głową, jak i z bronią trzymaną do góry, aby wszystko prezentowało się ładnie na łapanych foteczkach. Chociaż przyznacie, że chyba foteczki z takim Vi prezentują się ciekawiej. Trafiłem! Nawet jeśli miejscami widać, że Redzi robili coś na szybko i po łebkach, to nie ma to zbyt wielkiego znaczenia, bo te rzeczy dzieją się poza naszym widokiem i raczej nigdy ich sami nie doświadczymy. Miejscami to też pokaz tego, że nie ma sensu wykonywać pracy, gdzie nie jest ona potrzebna i to też jest ciekawym aspektem. Tak czy tak, dziś Cyberpunk jest wyśmienitą grą i warto w nią zagrać, jeśli jeszcze nie mieliście okazji. Ale pamiętajcie, że to co się dzieje za kulisami, to już zupełnie inna bajka. Na koniec dodam tylko, że czekam na wasz feedback, czy chcecie kolejnych filmów z tej serii. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film zaproponowany przez serwis YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.